Świetnie pamiętam taką historię. Bo później bardzo szybko ojciec wyjechał do Krakowa, do Warszawy, gdzie zaczął pracować w redakcji Robotnika. I w Nocie był chyba sekretarzem generalnym Notu. A u nas, bo to bardzo taka historia, będzie Lwowian wysiedlali. I szło się na dworzec patrzeć za znajomymi. Pierwsi znajomi przychodzili do nas do domu. I później wychodzili wszyscy razem i ci znajomi mieli swoich znajomych. Pamiętam taki cudowny dom, w którym stoją dziesiątki jakichś ciuchów, mebli, szaf, kufrów, koszy i mieszkają dziesiątki ludzi, zupełnie rodzin, kolegów, dzieci, tabuny dzieci, mnóstwo ludzi, to tak wszyscy lwowianie, to niesamowite, jak to Lwów miał takie olbrzymie poczucie wspólnoty i ta noc taka, jak tam ja słyszę za ścianą, a to mówi: panie Kuszku, góra z gór, gdzieśmy to się ostatni raz widzieli. I śpiewają, bo w domu u nas śpiewano, jak pili to śpiewali lwowskie piosenki i śpiewają całe noce. No potem ojciec pojechał do Warszawy i tam tabuny tych lwowiaków zostały. I był taki doktor Pruszkowski, którego ja bardzo nie lubiłem, bo on usiłował mnie dyscyplinować, a mnie nikt nigdy nie dyscyplinował. On taki tu porządek prowadzić. A on był nieprzejednany reakcjonista. Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. I on mnie pytał przed referendum, co ja sądzę o kolejnych punktach. I mówi do mnie: no dobra, dawajmy na początek. Powiada: reforma rolna. Za jestem. Mówi: aha, jesteś za. Mówi: no dobrze. Mówi: a dlaczego? No to ja mu tam coś tłumaczyłem. To on mówi: dobra, dawaj, nacjonalizacja przemysłu, też za jest. A on mówi: to dobra, no w porządku. Też pytał dlaczego, ja też coś tłumaczyłem, że do ludu ma należeć oczywiście i robotnikom się należy ich warsztat pracy. Ja to wszystko wiedziałem od wczesnego dzieciństwa. I wreszcie powiada: no z tym Senatem ja tu miałem kłopoty, bo nie bardzo to rozumiałem, ale w każdym razie powiedziałem, że tak. I on mówi: no znaczy ty, krótko mówiąc, 3 razy tak. To mówi. I mnie było trochę głupio. To właśnie ta cała ambiwalencja, bo komu Piątek Lepski brat tam głosuje tak, ale z drugiej strony byłem za. To musiała być ambiwalencja mojego ojca i tu nie potrafi.